To jest ważący 2,7 kg kawałek udźca wołowego. Upiekłem go bez dodatku tłuszczu. A tak wygląda po upieczeniu, ale jeszcze przed rozszarpaniem. Pyszne i delikatne mięso. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie. Piękny, słoneczny dzień za oknem. Musiałem zasłonić, żeby w ogóle cokolwiek można było tutaj zobaczyć. Taki potężny kontrast. I bardzo dobrze, bo ten dzień będzie obfitował wiele różnych działań i sfinalizujemy go szarpiąc wołowinę. Już trochę pracy mam za sobą, ponieważ taki ładny kawałek wołowiny, po oczyszczeniu oczywiście, natarłem mieszaniną przypraw i tam było 40 gramów soli, 1 łyżeczka czombru i 2 ząbki czosnku, które pokroiłem na plasterki i tymi ząbkami nadziałem, nafaszerowałem w wielu punktach wołowinę. Następnie oczywiście obsypałem to przyprawami porządnie z każdej strony, złożyłem do pojemnika, posypałem jeszcze trochę przypraw na wierzch i schowałem na 2 doby do lodówki. I właśnie tutaj teraz to mam. I tak to wygląda. Pięknie, prawda? I bardzo ładnie pachnie. Co teraz? Pracy przy tym niewiele, bo jedną robotę, którą widzieliście, wykonałem. Teraz przyłożę to do pojemnika i mam nadzieję, że ten pojemnik wystarczy, chociaż mięso w trakcie pieczenia może się, że tak powiem, ściągnąć z jednej strony i uwypuklić w drugą i wtedy ten pojemnik będzie dla mnie za mały. Ale to nie problem, najwyżej potem to przełożę do pojemnika większego. Na razie zaczynam od tego. Wkładam piekarnik 170 stopni, termoobieg, grzanie góra-dół i około godziny, dokładnie potem powiem, ile to mi zajęło. Chodzi mi o to, żeby przypiec powierzchnię. Nie kładę tego na ruszcie, kładę to od razu w tym pojemniku. Następnie przykryję i ta sama temperatura, ale już bez termoobiegu, grzanie góra-dół, czyli to musi być gdzieś po środku, żeby temperatura działała w miarę równomiernie. Pojemnik będzie przykryty. No i myślę, że 3 godzinki powinny wystarczyć, ale ile mi to zajmie, to powiem na bieżąco w trakcie narracji. Ten kawałek ma 2,7 kg i tego chyba nie wspomniałem wcześniej, więc to jest taki solidny kawałek mięsa wołowego z udźca. Biorę się za robotę. Efekt zobaczycie. Mam nadzieję, że będzie smakowity i nie jest to jeszcze koniec przypraw, nie jest jeszcze koniec nadawania smaku, ponieważ coś jeszcze dodam, ale to też o tym potem. Zabiorę się za robotę. Wrzucam przygotowane mięso do pojemnika i polewam resztkami jego soków. Niestety już teraz pokrywa opiera się o mięso, więc muszę zmienić pojemnik na większy. Ale to nie problem. Teraz na pewno będzie dobrze. Wstawiam do piekarnika, ale na początku bez pokrywy. Ustawiam 170 stopni i termoobieg. Godzinę później tak wygląda. Polewam mięso czerwonym wytrawnym winem w ilości około 150 ml i zakładam pokrywę. Piekę dalej w tej temperaturze, ale już bez termoobiegu. Gdy mijają kolejne 3 godziny, przychodzi czas, by zobaczyć, co się z mięskiem dzieje. 4 godziny za mną. Godzina na odkrytym pojemniku. 3 godziny na zakrytym. Po zakryciu około 1,5 godziny minęło, kiedy się euforia aromatów w kuchni pojawiła i w całym domu. To dla różnego mięsa i dla różnych temperatur może nastąpić w różnych momentach. U mnie tak po około 1,5 godzinie. I wtedy ze 170 zjechałem na 150 i tak już trzymam do tej pory. Teraz sprawdzę, czy jest wystarczająco miękkie. Jeżeli tak, to kończę, daję to na stół. Przygotowałem jeszcze, tak jak powiedziałem, 2 dodatki. Mam tutaj 2 łyżeczki ostrej wędzonej papryki. Ja mogłem sobie tą wołowinkę wcześniej podwędzić, bo mam wędzarnię, ale nie każdy ma taką możliwość. Więc dodam ostrą wędzoną paprykę.
I naleweczkę. Naleweczkę słodką, ale bez przesady słodką. Ona nie jest ulepkowata. I jest to nalewka z borówek. Dość mocna, taka bardzo fajny aromat, bardzo fajny smak. I po rozszarpaniu tego mięska to ja to sobie wrzucę wszystko razem z papryką, zmieszam razem z tym soczkiem, który na pewno tam będzie pod mięskiem. Wszystko to wymieszam i zaraz łapię i niosę na stół. Wcześniej sam zrobię sobie swoją ulubioną kanapkę, ale czas zajrzeć. 2 rękawice mi nie potrzebne. Nie, będą 2 potrzebne, dobra. Wołowina uwolniła sporo soków, ale nic się nie zmarnuje. Kontrolnie sprawdzam miękkość mięsa. Jest bardzo dobrze. Piękna i bardzo aromatyczna pieczeń skąpana w sosie własnym. Szarpał mięso będę dłońmi, więc najpierw ochronię je przed poparzeniem. Zobaczcie, jakie to mięso jest mięciutkie. Szkoda, że nie możecie poczuć tej eksplozji aromatów. Wymieszam wołowinę z uwolnionym przez nią sosem i dzięki temu mięso będzie bardzo soczyste. Dodaję wędzoną ostrą paprykę oraz wspomnianą nalewkę z borówek. Ale może być też inna w podobnym charakterze. Pozostaje tylko wymieszać i gotowe. Gorące i aromatyczne. Oj, bardzo dobre. I bardzo dobre. Jeszcze troszeczkę. Moja ulubiona kanapka w takim przypadku. Liście sałaty. Garść mięcha do środka. Tak to wygląda. I nic lepszego nie trzeba. Wszystkie hamburgery się chowają. Póki gorące, biorę na stół. Jak się podobało, zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy zachęciłem Was do zrobienia takiej wołowinki. Na razie, hej! Smacznego, możecie jeść. Ja już mam kanapkę zrobioną, muszę się rozebrać, kamerę wyłączyć. Chcesz więcej filmów o wyrobach z piekarnika? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.